Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale po zimowej przerwie. Pierwszy filmik w tym roku z mojego ogródka i bierzemy się do pracy. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, słoneczko świeci, jest ciepło. Dzisiaj jest 30 dzień stycznia, kiedy to nagrywam. Przyszedł czas na przycięcie winorośli i kiwi. Najbliższe 2 tygodnie ma być zimno, mokro, ma padać, dlatego zdecydowałam, że przytnę winorośl i kiwi już teraz, bo później, w drugiej połowie lutego, może być już dla nich troszeczkę za późno, mogą zacząć płakać. Zapowiadają się pogody takie dosyć ładne, jeżeli chodzi o temperaturę, bo nie będzie mrozu, będzie dosyć ciepło, ale ma właśnie padać. Dlatego wtedy wolałabym nie przycinać tych roślin. Lepiej to robić w taki słoneczny dzień, kiedy ranki mogą szybko przeschnąć i trzeba będzie poprzycinać to wszystko, co tutaj mi wystaje z tych grubych łóz. Łozy zostawię na razie chyba te stare. Jeszcze się zastanowię, bo jest trochę pędów, zostawiłam w ubiegłym roku takich dłuższych, które mogłyby zastąpić łozy, ale to jeszcze będę się zastanawiać w trakcie cięcia. W każdym bądź razie trzeba to porządnie poprzycinać. I tutaj moje kiwi, które też za bardzo się zagęściło. Mam mnóstwo tych pędów takich owocujących, tych krótkopędów, na których będą owoce. Tutaj na przykład jest taki pęd. Tutaj jest pęd, który owocował w ubiegłym roku. On tutaj już nie będzie miał, ale stąd, tutaj u nasady, wypuści znowu taki mały krótkopęd, na którym będą owoce. Ale przede wszystkim muszę poprzerzedzać te pędy owocujące, bo owoców jest już za dużo. Są mniejsze, drobnieją, jeżeli jest ich tak dużo. No i przede wszystkim jest tyle owoców nam niepotrzebne. Robię z kiwi drzemy. Drzemy są bardzo smaczne. Kompoty są takie, powiedziałabym, średnie. Natomiast drzemy są bardzo fajne. Bardzo dobre są do ciast, do jakichś ciasteczek. Po prostu mają dużo tej suchej masy i nie rozpływają się w czasie pieczenia. Ale tutaj wszystko trzeba poprzerzedzać. Tutaj jest kiwi Isai i też właśnie tutaj tę gałąź, która jest przy ziemi, też trzeba będzie tutaj ładnie przerzedzić, żeby przenieść to owocowanie troszkę wyżej. Tutaj będę musiała podwiązać tę gałąź tam do góry, żeby się to trzymało ładnie. No i teraz wezmę się do pracy i troszeczkę poprzerzedzam. Winogrona mam już przycięte, kiwi też. Kiwi może trochę za słabo przycięłam, ale winogrona już są przycięte. Chyba mało co widać, bo na razie są same patyki, ale powycinałam wszystkie takie tutaj, które były te pędy drobne. Zostawiłam tutaj niektóre pędy, po prostu żeby odnowić ten krzew. To jest Swenson Red, on nie wymaga silnego cięcia, dlatego właśnie tutaj to nawet tak zagięłam, przywiązałam. I tam będą sobie rosły winogrona. Właściwie zostawiłam wszystkie stare łozy, które były. Część tylko skróciłam, tak jak na przykład tutaj była taka. To tę część, która tutaj dalej szła, wycięłam, a zostawiłam ten pęd jednoroczny, który w tym roku będzie tutaj wypuszczał latorośle i już będzie tutaj sobie owocował. To jest akurat różowe cudo, moje różowe cudo, które jest bardzo wrażliwe na mączniaka. W zeszłym roku nie mogłam pryskać, bo pryskane było za późno i właściwie mączniak zjadł wszystkie owoce.
Tutaj jest młody krzaczek kordianki, z którego zostawiłam tylko 2 pędy. Tutaj ten jeden i tutaj drugi, który też tutaj przywiązałam. No i to będzie jakaś tam łoza w następnych latach. Zobaczymy, chyba że przemarznie. No i tak wyglądają te moje winogronka teraz. A tu jest Tuptuś. Cześć Tuptuńka. I przerzedziłam odrobinę kiwi. Chyba jeszcze będę musiała. Tak teraz patrzę z dystansu i widzę, że tutaj jest dużo za gęsto. Będę musiała wyciąć jeden pęd i zostawić tylko jeden z owocami. No tutaj Gabcio robi za akrobatę. Tutaj jest krzaczek męskiego kiwi i to męskie kiwi, ten krzaczek jest trzymany do takiej wysokości. Tu ma dużo pąków zawiązanych, więc będzie ładnie kwitł. Tutaj jest kocie kiwi, które koty uwielbiają. A tutaj jest odmiana Bingo, która dopiero w ubiegłym roku zaczęła mi nawet dosyć ładnie owocować. W tym roku też być może ładnie zawiąże owoce. Ale dosyć dużo czasu wymaga do pełnego owocowania. Ona tu rośnie już może i z 5 lat i dopiero w ubiegłym roku było tak, no powiedzmy, trochę tych owoców było, można to tak powiedzieć. Tutaj jest męska odmiana, która też jest prowadzona właśnie tak, żeby mało miejsca zajmowała. Tu jest taki mały kłębuszek z pędami kwiatowymi. No i tutaj na górze też jest taki właśnie nieduży z pędami kwiatowymi. No i tutaj jest odmiana Isai, która nie wymaga zapylacza, ale w obecności zapylacza o wiele ładniej owocuje. Tę odmianę przerzedziłam dosyć mocno. W ubiegłym roku miała zdecydowanie za dużo owoców i te owoce się porobiły takie drobne. No to jeszcze poprawię tylko to pierwsze kiwi Mirzan i na razie to wszystko. Muszę powiedzieć, że to jest chyba już ostatni moment, jeżeli chodzi o przycinanie, ponieważ zauważyłam, że 2 pędy z kiwi zaczęły już lekko wypuszczać sok. Spośród tych przyciętych 2 takie grubsze przycięłam i one już zaczęły wypuszczać sok. Także myślę, że koniec lutego to byłby już zbyt późny termin. W dzisiejszym filmiku to już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie i żegnamy się z zdjęciem Tuptusia na rusztowaniu. Do zobaczenia.